Cześć moi mili, z tej strony Adam z kanału modelarskiego Tank Models TV. Dzisiaj unboxing lub jak wolicie first look spowity ciemną stroną mocy. Mianowicie zaprezentuję Wam kolejny model od firmy Bandai, również ze świata Gwiezdnych Wojen. Z odległej galaktyki TIE Fighter Advance Lorda Vadera lub jak ktoś woli Darth Vadera. Posłuchajcie, sami zobaczcie, ocencie, co Bandai wyczynia z modelarstwem. Zapraszam Was na unboxing, potem zdjęcia, ramek i oczywiście na moje podsumowanie. Bardzo proszę, tak prezentuje się pudełko z TIE Advance, wersja pierwsza można powiedzieć. Jest to zmodyfikowany TIE Fighter dla Lorda Vadera, ewentualnie Darth Vadera, jak ktoś woli. Oczywiście produkcja japońskiej firmy Bandai. Model jest z 2017 roku i przeznaczony jest dla osób powyżej 15 roku życia. Co z boku? Z boku mamy oczywiście zdjęcia z Gwiezdnych Wojen, epizod 4, czyli Nowa Nadzieja. I tu mamy właśnie lecącego Darth Vadera w osłonie dwóch TIE Fighterów, goniącego, krótko mówiąc, Luke'a Skywalkera, lecącego X-Wingiem. No i tutaj zdjęcia sklejonego modelu. Tak samo tutaj mamy. Oczywiście model zawiera figurkę Lorda Vadera, jakżeby inaczej, w pozycji siedzącej. A co mamy z drugiej strony? Z drugiej strony, krótko mówiąc, mamy tak samo rzut zdjęcia z gotowego modelu, a tutaj widzimy go na podstawce. I dystrybutorem jest oczywiście Revell. Wszystko jest na licencji Disneya, oczywiście wyprodukowane. No i w środku znajdziemy instrukcje i torebki z elementami plastikowymi, jak i również kalkomaniami i naklejkami. Jak to ja mam w zwyczaju, zacznę od omówienia instrukcji. Instrukcja w standardowym formacie, jak w poprzednich unboxingach modeli z Gwiezdnych Wojen od firmy Bandai. No oczywiście model jest w skali 1:72. Po otworzeniu widzimy tutaj od razu informacje, uwagi, ostrzeżenia, zawartość oczywiście opakowania i kilka jeszcze informacji. No i następnie widzimy sklejony model i w tym przypadku, to jest pierwszy krok, no widzę, że tutaj producenci postanowili pokazać, dobrze mówię? Nie, to jeszcze nie są kroki, a może i to są już kroki sklejania. Zaczynamy od podstawki. Następnie przechodzimy. Tu mamy jednak pierwszy krok, czyli krótko mówiąc bierzemy się za sklejenie kabiny kokpitu, kabiny oczywiście, jak i również następnie kadłuba, czyli tej kulki. I tu mamy kolejne kroki, mamy krok drugi, następnie trzeci. I po kolei sklejamy, malując oczywiście, jeżeli ktoś chce malować, to może oczywiście malować, chociaż model nie wymaga, uwaga, malowania oraz użycia kleju. Jest to model przeznaczony dla wszystkich modelarzy, tych początkujących, jak i również modelarzy zaawansowanych. Co jeszcze tutaj widzimy? Aha, no tutaj mamy, posłuchajcie, informacje, jak będzie model wyglądał po złożeniu, czy też sklejeniu. Ewentualnie tutaj znajdziemy, jeżeli ktoś z Was będzie chciał, sugerowane kolory farb. Tutaj mamy oczywiście właśnie pokazane tu mamy kalkomanie wodne, a tu mamy naklejki. No i oczywiście tu mamy też numery podanych naklejek, które wklejamy oczywiście najpierw do samej kabiny, a następnie pewne przyklejamy tak samo na zewnątrz do samego modelu. Jednak większość kalkomanii jest do wewnątrz. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi tak naprawdę o samą instrukcję. A teraz kalkomanie wodne oraz naklejki. Oczywiście są w dwóch zestawach dla osób początkujących modelarzy, nie jeszcze malujących modele, więc tutaj producent zapewnił im po prostu naklejki na elementy modelu, łącznie z kabiną i wieloma innymi elementami. A już dla bardziej zaawansowanych i tych, którzy już będą malować model, oczywiście są naklejki wodne. I tutaj między innymi możemy, czy też nie. Jak wygląda kolor? Powiem Wam, że jeżeli chodzi o kolorystykę, to już na podstawie kalkomanii wodnych możemy już dobrać sobie mniej więcej odpowiednie kolory do pewnych elementów modelu. Czyli na przykład możemy tutaj, jak mamy wszystkie elementy powiedzmy związane z włazami, czy też na przykład z osłoną szyby, no to możemy już tutaj mniej więcej dobrać sobie kolorystykę. To są akurat kalkomanie do oszklenia pilota. No i oczywiście kalkomanie do wnętrza. I to samo oczywiście mamy
w naklejkach. Ten sam zestaw, a nawet chyba więcej. Nie, ten sam. To tyle, jeżeli chodzi o kalkomanię. I teraz przechodzę do omawiania ramek. Na pierwszy ogień będę prezentował ramkę pierwszą, czyli A1, gdzie znajdziemy elementy kadłuba, jak i również powiedzmy, że części skrzydeł kadłuba. Czyli to główne elementy, oczywiście jeszcze skrzydła, te pylony boczne, panele zaprezentuję później. I tak się prezentuje kadłub, w którym montujemy kabinę. No powiem Wam, że po prostu nic dodać, nic ująć, perfekcyjny detal. Tutaj mamy tył. I w to miejsce montujemy na przykład, nie wklejamy nic, nie mamy żadnych innych otworów. To tylne miejsce, gdzie jest silnik jonowy, montujemy w razie, jeżeli będziemy chcieli, po prostu podstawkę, aby uwypuklić model w pozycji lecącej. Następnie tu mamy przód, wnętrze. Oczywiście tutaj nie ma żadnego detalu, jeżeli chodzi o wnętrze, ze względu na to, że tu wkładamy lub wklejamy, wciskamy po prostu elementy kabiny. No i zwróćcie uwagę na detal. Tu mamy już elementy skrzydeł, jak i również kadłuba. No i ponownie tutaj zwrócę uwagę na sposób montowania elementów do ramki. Jakby tu Wam pokazać, jak są montowane. O, tutaj chociażby warto zwrócić uwagę, jak cieniutkie jest mocowanie ramki do elementu. Tutaj jeden z subskrybentów właśnie zastanawiał się nad po prostu, no tak, ale trzeba będzie piłować, szlifować i to będzie widać. No tutaj tak naprawdę, jeżeli idealnie przytniemy ten element, to tak naprawdę nawet nie trzeba po prostu szlifować. Detal niesamowity. Zresztą sami widzicie, jak prezentuje się ta ramka z elementami kadłuba i częściowo skrzydeł i też kadłuba, można powiedzieć. Tu jest kolejna z tej samej ramki, z tego samego woreczka. Jest to ramka A2 i tu znajdziemy elementy wewnętrzne właśnie kadłuba, kabiny same. I bardzo proszę, poznajcie jakość firmy Bandai. No po prostu jest to niesamowite. Tu jest fragment, który się od spodu będzie widoczny. Mamy osłonę, powiedzmy, kabiny, to szklenie plastikowe. I ciekawe, czy no oczywiście mamy też przezroczyste, ale ciekawe, czy będzie też czarne. Tu mamy przód kabiny. Górny włas. A i jedna rzecz. I tu mamy spód. Ten element będzie nam zasłaniał tu, ten fragment, który jest od spodu, proszę bardzo. I nie wiem, czy tutaj właśnie nie idzie jednak mocowanie podstawki, przepraszam bardzo, z fragmentem Gwiazdy Śmierci. I tu jest większość elementów związanych właśnie z wnętrzem kabiny, jak i również elementami zewnętrznymi kabiny. Czyli kokpit i po prostu kadłub. I z drugiej strony zwrócić też warto uwagę na wnętrze. Tu właśnie na tych trójkątach mocujemy część naklejek, a część oczywiście malujemy na inny odcień. To są ramki A1 i ramka A2. Bardzo proszę, tak dość nietypowo prezentuje się ramka B i zwróćcie uwagę na ilość kolorów. Może na razie nie widzicie tego, ale w tej ramce, jak się dobrze przyjrzycie, jest kolor szary plastiku i od razu widać kolor czarny. Tu mamy przymocowane ramkę z oszkleniem, tak? Czyli mamy zamknięcie kabiny pilota, oszklenie kabiny, a tu mamy górę, włas. I one są wszystkie razem zespojone i jak się przyjrzycie, to tu są czarne elementy i na te czarne wszystkie elementy zostały nałożony szary plastik. Czyli po prostu powiem Wam, tak samo jak i przezroczysty, zostały one razem zgrzane, żebyśmy nie musieli szukać na poszczególnych pojedynczych ramkach. No, dla mnie to jest mistrzostwo świata. To, co Bandai zrobił, to po prostu jest... Aż się nie chce wierzyć, że coś takiego... Ja powiem Wam, takie rozwiązanie pierwszy raz widzę. I mocowanie. Kolejne mocowanie Wam zaprezentuję. Czy dobrze to będzie uchwyci. To jest, jak tutaj widzicie, takie czarne paski na szarym. To jest mocowanie i to mocowanie jest po prostu niesamowicie cienkie. Jeżeli chodzi o szklenie, to proszę bardzo, żeby dobrze było widać.
tak samo, praktycznie można te elementy, no może niekoniecznie bym jednak wyłamywał. Proszę. Tutaj macie mocowanie dwóch kolorów plastiku, czarny, po środku szary. I tak prezentuje się ramka A. Jedna to, czy to jest ostatnia ramka, jeżeli chodzi o szary plastik. Tak można powiedzieć, to jest SW-B2. Czyli powiem Wam tak naprawdę, to jest tak, można powiedzieć, ramka bonusowa, bo to jest podstawka do modelu i to jest fragment Gwiazdy Śmierci. No i powiem Wam, że te podstawki naprawdę również robią wrażenie. Z tego co oglądałem, TIE Fightery mają jeszcze inne podstawki. Zwróćcie proszę, zobaczcie unboxing TIE Interceptora i zobaczcie tak samo, niedługo zaprezentuję Wam podstawkę TIE Fightera, czyli podstawowego myśliwca imperialnego, ale też zwróćcie uwagę, ponieważ jest to podstawka z fragmentem Gwiazdy Śmierci, jeżeli chodzi o X-Winga. Jedyną rzeczą, którą bym zmienił na miejscu firmy Bandai, to elementy mocowania modelu do podstawki. Fajnie by było, gdyby jednak były przezroczyste. I tu się zastanawiam cały czas, bo tu są takie dość fajne wcięcia. Nie jestem pewien, bo tak patrzyłem, czy te elementy można połączyć. Ewentualnie może z tego buduje się jakiś większy fragment Gwiazdy Śmierci i montuje się na przykład tylko dwa modele wtedy, bo proszę zwrócić uwagę, że tu i tu są elementy, które wkładamy, montujemy do, na przykład tym możemy zaślepić ten otwór. Ponieważ możemy sobie zrobić mocowanie na przykład z jakiegoś cienkiego, przezroczystego pleksji, a nie dość grubej tej podstawy. I dwie ostatnie ramki. Oczywiście z działek jonowych wylatują pociski. W na przykład X-Wingu mamy po prostu torpedy protonowe, te różowe, które Wam prezentowałem, a w TIE Advance jest ta sama ramka. No i tutaj ja myślałem, bo oglądałem, posłuchajcie, zdjęcia, że jest stojąca figurka, ale nie sam zarys Vadera, tylko stojąca figurka Darth Vadera. Tutaj w tym zestawie mamy siedzącego w pozycji pilota Darth Vadera. Powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo fajnie wykonany, jak na 7.2. Zresztą sami zwróćcie uwagę. A tu mamy właśnie sam obrys, taki profil, znaczy profil, po prostu mamy zarys postaci Darth Vadera, który możemy postawić w dowolnym miejscu, chociażby na przykład dla skali, w którymś miejscu, powiedzmy, bo on ma podstawkę, w którymś z miejscu na podstawce. I powiem Wam, że nie wiem, gdzie bym tutaj przyczepił, chyba, no jakoś bym próbował się w takim miejscu, żeby było widać skalę modelu. No na przykład tutaj, po przecięciu podstawki, albo bym go gdzieś po prostu postawił, nie wiem. I Darth Vader zakończył unboxing. Teraz zapraszam Was na prezentację ramek na fotografii. Powiem Wam, że można powiedzieć tylko jedno, po prostu Bandai rozwala system, po prostu sprowadza inne firmy do poziomu jaskiniowców. Niestety tak muszę stwierdzić. Wykonanie tej ramki, gdzie mamy elementy już gotowe, skrzydła, to nie jest pomalowane, jeszcze raz uprzedzam, ten czarny kolor to jest spasowany czarny plastik w szarą ramę i jeszcze dodatkowo elementy z tworzywa przezroczystego. To jest po prostu zadziwiające. Powiem Wam, że ja jak pierwszy raz zobaczyłem ten element, to trochę za nie mówiłem. W ogóle miałem ochotę, szukałem, jak je mam rozłączyć, no bo tutaj mamy dwa kolory plastiku i mówię, ale się szczepiły. A one się nie szczepiły, po prostu tak jest wykonane, tak są wykonane skrzydła. Powiem Wam, że no po prostu gumy pękają, rzucają nas na kolana, a Japończycy, czy też zrywa nam kask. Powiem Wam, nie wiem co będę mówił przy unboxingach innych firm, nie japońskich, ale europejskich, więc powiem Wam, że tak jak w poprzednim unboxingu Star Warsowym, no chyba będę milczał, bo tak naprawdę po porównaniu tych ramek, no nie za bardzo jest co powiedzieć.
Ciekaw jestem waszego zdania, jak wy się na to zapatrujecie, no bo wiadomo, model jest do wycięcia i złożenia i można na niego nakleić po prostu naklejki, nalepki. No i oczywiście ewentualnie powalczyć, pomalować ładnie, weathering zastosować w tym modelu, chociaż z tym weatheringiem to też bym tam nie szalał. Ja już sobie przygotowałem odpowiednie kolory farb do imperialnych myśliwców. No przepraszam bardzo, do TIE Interceptora też przygotowałem i będzie jednak na czerwono pomalowany. Najprawdopodobniej będzie jeszcze jeden TIE Advance w wersji właśnie filmowej. Dzięki serdeczne wam za oglądanie. Pamiętajcie o wejściu do sklepu. Zobaczcie sobie też na media społecznościowe. No i oczywiście raz, dwa, trzy. Wader patrzy. Dzięki serdeczne, pozdrawiam was. No i do następnego filmu. Komentarze są do waszej dyspozycji oczywiście. Zapraszam.